Witajcie kochani na kanale Świat Włóczkowej Pasji. Pojawiam się po dość długiej przerwie. Wiem, że mnie nie było kilka miesięcy, ale było to spowodowane tym, że po prostu jakoś tak wyszło pierwszy raz, że nie miałam drutów w ręku faktycznie przez te miesiące letnie. Skupiłam się na pracy zawodowej, no bo jak chyba już wspominałam zresztą, że pracuję na etacie. A poza tym skupiałam się na działce, uprawiałam sobie warzywka i to pochłonęło moją całą energię, mój cały wolny czas. I jakoś tak po prostu wyszło, że druty na ten czas odłożyłam. I teraz wracam z moim projektem wstydu, czyli z moim sweterkiem, który robię wzorem plaster miodu i został mi do zrobienia jeszcze jeden rękaw i już miałam nadzieję, że tu jest gotowy jeden rękawek. Już miałam nadzieję, że będę się nim cieszyć tej jesieni. Jeszcze nie jest gotowy, ale jak przysiądę teraz i w kilka wieczorów wezmę się za niego, to myślę, że będzie niedługo skończony. Natomiast ten wzór jest piękny, bo zobaczcie, jak on fajnie wygląda. I tu ma jeszcze, gdzie jest ta plisa? Tu ma jeszcze taką górną plisę. Ja to już chyba zresztą pokazywałam. Taką piękną do góry plisę. Też bardzo pracochłonną, ale świetnie wygląda. Także mam nadzieję, że będę mogła się nim jeszcze cieszyć. On jest u mnie w kolorze kary. To troszeczkę prześwietla tutaj ekran. On jest bardziej taki kolor miodowy, taki intensywny, nasycony. Natomiast widzę, że... O, przez chwilę chyba się udało złapać. Tak jak tu. Widzę, że kamerka troszkę to jakoś prześwietla. W każdym razie wracam do mojego projektu wstydu, czyli tego sweterka wzorem plaster miodu i mam nadzieję, że już niedługo będę mogła się pochwalić zakończonym projektem. Natomiast tutaj przychodzę z taką włóczką. Pierwszy raz ją kupiłam. Znalazłam ją w sklepie Teddy. Za chwilę pokażę paragon. Natomiast zaciekawił mnie skład. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że go tu gdzieś znajdę. O. I to jest tak, 60% bawełny, 30% wiskozy i 10%, szczerze mówiąc, nie wiem, czego nie sprawdziłam. Ale jak wiecie, to dajcie znać w komentarzu. I ta włóczka jest taka, no ma taką dość ciekawą strukturę. Ona nie jest skręcana, nie jest zwijana, tylko jest taka jakby, no na pewno maszynowo, wiadomo. Taka trochę Dropsa R może przypomina, że jest... Taka z zamysłem chyba była, żeby w środku miała taką, nie wiem, poduszkę powietrza, natomiast no, dość płasko się zachowuje, nie jest jakaś wybitnie puchata, ale i tak mnie zaciekawiła przede wszystkim tym, że ma przepiękny kolor, taki pudrowy róż i składem bawełna i wiskoza. I co ja sobie pomyślałam, że z tego zrobię? Kupiłam 2 motki w sklepie Teddy, za chwilkę pokażę wam paragon. Gdzie tutaj są parametry? 100 gram ma motek i długość 230 metrów tutaj jest. Więc tak sobie pomyślałam, że z tego sobie zrobię jakąś fajną, ciekawą apaszkę, też taką może delikatnie przewiewną. Taką, kiedy jeszcze nie ma dużych mrozów, a już warto sobie szyję osłonić od wiaterku, od jakiegoś takiego pierwszego jesiennego chłodu. Więc nie wiem jeszcze jaki wzór. Sobie wymyślę, czy to będzie chusta, czy to będzie szal, będę czegoś szukać. Prawdopodobnie na stronie Garn Studio będę poszukiwała jakiejś inspiracji. Także taki zakup i tutaj mam paragon i w ogóle zdziwiłam się, ponieważ cena na motku to było 12 zł, natomiast był jeszcze jakiś rabat, chyba 20% i wyszło za motek niecałe 10 zł. Z tego co zauważyłam przy kasie w tym sklepie Teddy, ja myślę, że on jest w większości sklepów w większych miastach, tak myślę, nie wiem, nie sprawdzałam. Natomiast była przy kasie taka tabliczka, gdzie było napisane, że jest minus 20%, z tego co zrozumiałam, na wszystko, na cały asortyment, więc warto sobie pójść i zobaczyć. No, wiecie jak to jest, włóczki tam mają z reguły poliestrowe, poliamidowe, sztuczne, natomiast no, ta miała taki fajny, ciekawy skład, więc ją wzięłam, dużo jej nie było, więc myślę, że inne dziewiarki już też się dorwały i sobie pokupiły. Więc tak to jest. Pierwsza rzecz, będę kończyć sweter, bo to jest mój projekt wstydu, który bardzo długo się już ze mną ciągnie, a druga rzecz, postaram się zrobić coś z tej włóczki i jakieś okrycie, jakieś okręcenie wokół szyi.
A druga rzecz, na temat której się zastanawiam, to dajcie mi proszę znać, czy wy byście tak zrobiły, bo jak widzicie mam cały zapas włóczek Nord kupionych już jakiś czas temu. I tak się zastanawiam, bo to są włóczki dedykowane na skarpetki, to są włóczki skarpetkowe, zresztą z tych sobie zrobiłam i są fantastyczne. I tutaj jest skład 45% alpaka, 30% poliamid i 25% wełna. I tak się zastanawiam, czy mogłabym sobie z tych włóczek zrobić coś innego, dlatego że skarpetki sobie zrobiłam głównie do spania, bo marznę w stopy zimą i mam już 3 chyba pary, o ile się nie mylę. No i zostało mi trochę tej włóczki, zresztą też fajne takie połączenie kolorystyczne, tak, popiele z żółtym i tak dalej. I zastanawiam się, czy coś innego mogłabym sobie z tych włóczek zrobić, no bo to, że one są dedykowane na skarpetkowe, wcale nie oznacza, że można z nich zrobić tylko skarpetki. Także dajcie mi znać, czy robiłyście kiedyś coś innego z włóczek dedykowanych na skarpetki, albo czy uważacie, że na przykład wyszłaby z tego fajna czapka, fajny szaliczek, no nie wiem. Jest to, no wiadomo, pokupiłam pod skarpetki, więc po dwa motki w każdym kolorze, więc nic większego z tego nie wyjdzie, chyba że łączone kolory. Natomiast, no jak mówię, już mi troszeczkę odszedł pomysł robienia tylu skarpetek i właśnie chciałabym zrobić może coś innego. Mam tutaj jeszcze taką, mam 2 takie włóczki. No to akurat by chyba było idealne na skarpety, więc z tej może zrobię. Tu jest jedna i tu jest druga. Banderolka mi spadła, natomiast z tego pewnie pójdzie skarpeta. Tu mi została jeszcze karizma po sweterku. Też mam 2 pełne motki i jakieś końcówki. Także szukam pomysłów, co by z tego zrobić. I tu mam w drugim pudełku, mam jeszcze jedno takie pudełko. Te kulki na mole, nie wiem czy widziałyście, zresztą na swoim blogu chyba pisałam o tym, że kupiłam takie kuleczki z drzewa cedrowego. Na mole je się ściera po jakimś czasie, one taki delikatny zapach wydają. No i co? No i nie mam moli, więc albo działają, albo nie mam moli. Więc, no więc taka ciekawostka, że jeszcze sobie w pudełeczku trzymam takie kulki. No i to wszystko z grubsza na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzięki temu, że przyznałam się przed Wami, że przerwałam swój projekt sweterkowy, teraz będzie mi łatwiej do niego wrócić, bo będę zmotywowana. Dajcie znać, co Wy macie obecnie na drutach, jakie macie jesienne plany. No bo oczywiście jesień sprzyja temu, żeby chwycić za druty, jeżeli tak jak ja, któraś z Was miała dłuższą letnią przerwę. I to jest idealny czas, zaczynają się długie wieczory, więc można sobie na spokojnie dziergać. A jeszcze na szybko Wam pokażę, co sobie znalazłam na stronie Garn Studio. Taki jesienny szal, komin nawet bym powiedziała, zresztą jest tutaj napisane komin na drutach, 2-kolorowym ściegiem. O, może bym wykorzystała właśnie te włóczki. To jest ciekawy pomysł. I bardzo spodobało mi się to, że można go sobie zarzucić tutaj na głowę i też ochronić sobie nie tylko szyję, ale głowę, jak nie mamy ze sobą czapki. Więc takie coś jeszcze chciałabym zrobić, ale muszę się zastanowić, w jakich kolorach i w jakiej kolejności, bo jak wiecie, teraz mam priorytety. No i druga rzecz, jeszcze się zastanawiałam nad takim kapturem, sam kaptur, czyli tylko na głowę i tutaj dookoła szyi, kaptur, kominiarka, coś takiego. Też na stronie Garn Studio jest tego dużo, bo sprawdzałam, więc sobie jakiś model wybiorę i chyba fajnie by było, żeby miała też sznureczek tutaj dookoła twarzy, żeby sobie go ściągnąć w razie wiatru, żeby nie wiało. Zastanawiam się, czy wełniany, czy bawełniany, ale chyba wełniany, no bo to jednak na długie zimowe wieczory, na jakieś spacery, na to, żeby nie zmarznąć, więc wełna przede wszystkim. I takie coś mam w planie. A tymczasem Wy trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Postaram się coś dodać za tydzień, może za 2, żeby sobie tak do kawki obejrzeć i mam nadzieję, że będę mogła już pokazać jakiś postęp w moich pracach. A na ten moment zapraszam Was do moich poprzednich filmików, bo troszkę już ich jest na kanale. I jak coś Was zaciekawi, to oglądajcie, komentujcie, pytajcie. Bardzo chętnie będę się tam udzielać. Także trzymajcie się ciepło jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!